Wszystkich bardzo serdecznie na kolejnych pogaduchach. Moi drodzy, cyfrowe spektrum autyzmu. To jest temat przewodni naszego dzisiejszego spotkania. Wcale niełatwy temat, ale bardzo, bardzo istotny i bardzo potrzebny. Świat cyfrowy i jego nieoczywistość, moi drodzy, dlatego że my doskonale wiemy, że tak naprawdę ten nasz świat cyfrowy z jednej strony niesie mnóstwo korzyści, z drugiej strony wiele takich niebezpieczeństw i pewnych trudności, które mogą mieć dalekosiężne konsekwencje. I o tym sobie między innymi dzisiaj powiemy. Oczywiście cały świat wirtualny, prawda? Cała przestrzeń wirtualna jest i kusząca, i atrakcyjna, i bardzo niezwykła. I tutaj nie ma co do tego najmniejszych wątpliwości. Zarówno nasze dzieci, młodzież, ale także my dorośli spędzamy bardzo wiele godzin dzień w dzień przed ekranami. Czy to jest komputer, czy to jest telewizor, czy to jest smartfon. I tak naprawdę, jakbyśmy się zastanowili, to nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak długo spędzamy i ile godzin tak naprawdę spędzamy właśnie przed ekranami. Oczywiście, czy oglądanie telewizji, różnych programów, filmów, seriali, programów naukowych, czy przeglądanie różnego typu stron internetowych, oczywiście sprawdzanie poczty elektronicznej. Nasze dzieci bardzo lubią grać na różnego typu konsolach, również śledzą fora czy media społecznościowe. I to wszystko kojarzy nam się z takim relaksem, z taką fajną zabawą. I rzeczywiście w pewnym zakresie tak to jest, że czerpiemy z tego pewną przyjemność. Natomiast okazuje się także, że z jednej strony pozyskujemy ciekawe informacje, spędzamy fajnie, miło czas, a z drugiej strony okazuje się, że ta przestrzeń wirtualna nie do końca jest najszczęśliwsza dla nas, szczególnie wtedy, kiedy my nieumiejętnie z niej korzystamy. Nadmiar właśnie przebywania w tym świecie wirtualnym, korzystania z ekranów sprawia, że stajemy się bardziej zmęczeni, że jesteśmy przebodźcowani, ale także okazuje się, że jakby ten świat i świat wirtualny i czas, który poświęcamy właśnie na tą wirtualną rzeczywistość, zabija nasze samodzielne i kreatywne myślenie, podejmowanie decyzji, ale jednocześnie może przysporzyć dużo problemów, choćby w postaci uzależnienia behawioralnego. O tym jeszcze sobie troszeczkę powiemy nieco później, natomiast musimy wiedzieć, że ta rzeczywistość wirtualna z jednej strony jest bardzo potrzebna, pozytywna i jakby nieodzowna z naszym dzisiejszym realnym życiem, a z drugiej strony niesie ze sobą wiele, wiele niebezpieczeństw. Moi drodzy, w takim razie czas ekranowy. Jaka jest ta norma, którą dzisiaj sobie opisujemy jako prawidłowa i na którą my jako dorośli, czyli rodzice, możemy sobie pozwolić? Mianowicie, moi drodzy, dziecko do 6 miesiąca życia, czyli taki niemowlaczek, absolutnie nie powinien mieć kontaktu z żadnym ekranem. Czy to w postaci teoretycznie rozwijających się programów, ja nie będę tutaj reklamować żadnych, ale wiem, że takowe są, które teoretycznie mają wspomóc dziecko w rozwoju jego mowy, prawda? Nic bardziej bzdurnego nie ma, niż właśnie taki aspekt, że dziecko, które ma nad główką przy swoim łóżeczku czy nosidełku powieszony ekran z jakąś animacją, programem czy aplikacją, która teoretycznie ma wspierać jego rozwój poznawczy, to robi. Nic bardziej błędnego. Oprócz tego, że przestymulowuje takie dziecko i robi duże spustoszenie w jego mózgu, nie ma żadnych aspektów takich wymiernych i pozytywnych. Dziecko między 6 miesiącem życia a drugim rokiem życia mogłoby mieć kontakt ewentualnie z wysokimi technologiami, czyli z ekranami, ale tylko i wyłącznie pod kontrolą rodzica, to po pierwsze, i tak naprawdę tylko i wyłącznie w takim aspekcie kontaktów na zasadzie czat wideo z bliską osobą. Teoretycznie mama, tata, dziecko mieszkają gdzieś, dziadkowie mieszkają zupełnie gdzie indziej i żeby ci dziadkowie mieli kontakt z tym swoim wnuczkiem czy wnuczką, to tylko w tym aspekcie
ten kontakt kilkuminutowy mógłby się pojawić. U dziecka między 3 a 5 rokiem życia nie więcej niż 1 godzina dziennie czasu ekranowego, która może być rozłożona na kilka takich wejść ekranowych po kilka minut, ale łącznie dająca nam 1 godzinę, jest dopuszczalna i jakby taka akceptowalna z punktu widzenia prawidłowego rozwoju i funkcjonowania naszych dzieci. Dziecko między 6 a 12 rokiem życia to czas maksymalnie 2 godziny dziennie, tak samo rozłożone na też kilkuminutowe tak naprawdę sytuacje. Dzieci i młodzież między 13 a 18 rokiem życia maksymalnie do 3 godzin dziennie. Oczywiście tyle mówią nam badania, tyle mówią nam właśnie takie obserwacje, jak to wpływa potem na rozwój i funkcjonowanie naszych dzieci, a prawda jest taka, że rzeczywistość jest absolutnie zupełnie inna, wręcz skrajnie inna i tutaj trzeba mieć tego pełną świadomość. Moi drodzy, nie chcę Was straszyć, ale prawda jest taka i badania też to przepraszam Was, potwierdzają, że nasze dzieci spędzają w przestrzeni wirtualnej bardzo, bardzo dużo czasu. Można wręcz powiedzieć, że zbyt dużo czasu. I co my tutaj powinniśmy wiedzieć? Przede wszystkim to, moi drodzy, że my jako dorośli, jako rodzice i opiekunowie naszych dzieci i nastolatków powinniśmy być bardzo czujni, ponieważ nasze dzieci, tak jak już Wam powiedziałam, zdecydowanie za dużo czasu spędzają przed ekranami i nawet jeżeli Wam jako rodzicom wydaje się, że nie, moje dziecko to tylko po przyjściu ze szkoły chwilkę posiedzi, zagra albo coś tam obejrzy i absolutnie nie, potem wychodzi, spotyka się z kolegami. Natomiast czy Wy macie pewność, że ten kontakt rówieśniczy, czy odwiedzenie kolegi w domu to jest spędzanie czasu twarzą w twarz, czy nie przypadkiem czas spędzany przed ekranami? Dlatego, że dzieci, u których występuje uzależnienie od ekranów albo wysoka dyscyplina w domu, zakazująca korzystanie z tych wysokich technologii, doprowadza do tego, że nasze dzieci wychodzą z domu teoretycznie pod pretekstem spotkania z kolegami, a tak naprawdę idą do domu, do kolegi, gdzie ta higiena cyfrowa jest nieco mniejsza i po prostu tych dwóch naszych nastolatków, czy zarówno dziewcząt, jak i chłopców spędzają czas właśnie przed komputerem, grając w coś albo śledząc jakieś strony czy aplikacje, a nie budując tak naprawdę prawdziwych relacji społecznych. Niestety prawda jest taka, że rozwój i dorastanie w dzisiejszych czasach jest bardzo utrudniony dla naszych dzieci z punktu widzenia właśnie tej szerokiej dostępności do technologii i internetu i jednocześnie wpływa to bardzo intensywnie na zakłócenie wielu aspektów i funkcji życiowych, funkcji takiego ogólnego funkcjonowania naszych dzieci w przestrzeni. Moi drodzy, dzieci do prawidłowego rozwoju wszelkich kompetencji komunikacyjnych, społecznych, ale także samej nauki, rozwoju funkcji poznawczych, które są niezwykle potrzebne do dalszego życia, potrzebują zabawy twarzą w twarz z innymi dziećmi, potrzebują realnego takiego przebywania z książką, taką kartkową książką, czy potrzebują na przykład gier takich planszowych, gdzie następuje interakcja z drugim człowiekiem. Te zabawy od najmłodszych lat powinny być interakcyjne, czyli takie, gdzie dziecko ma kontakt nie z wirtualną przestrzenią i wirtualnymi przyjaciółmi, tylko rzeczywistymi, namacalnymi ludźmi. Wówczas jesteśmy w stanie umiejętnie wpływać właśnie na rozwój naszych dzieci, na to, że one się przygotowują tak naprawdę do uczenia, ale także do funkcjonowania w dalszym życiu. Jeżeli, moi drodzy, nasze dziecko proporcjonalnie więcej czasu spędza przed ekranami, przed wysokimi technologiami, a kosztem kompletnie innych aktywności, tych fizycznych, tych realnych kontaktów społecznych, to wtedy niestety będziemy mieli problem. Wtedy dojdzie do dużych nieprawidłowości w rozwoju i w funkcjonowaniu naszego dziecka. I dziecko, u którego kontakt z ekranami jest intensywny, a dziecko ma mniej niż 6 lat,
to nagle zaczynamy dostrzegać, że nasze dziecko ma niepokojące zachowania. Te niepokojące zachowania są pod tytułem zachowań niepożądanych. I te zachowania niepożądane mogą być absolutnie bardzo, bardzo różne. O nich sobie jeszcze dzisiaj powiemy. Natomiast właśnie w tym przedziale, właśnie do tego 6 roku życia, jeżeli taka ingerencja ekranów jest bardzo duża w życie naszego dziecka, to okazuje się, że ten bardzo niedojrzały mózg naszego dziecka, który się przecież dopiero kształtuje, on inaczej funkcjonuje niż mózg nas, dorosłych, nas, rodziców. Dochodzi do tego, że nasze dziecko bywa na przykład bardzo impulsywne, bywa agresywne bardzo często, ale także pojawiają się zachowania buntownicze. I mama 6-latka stwierdza, no nie radzę sobie z nim. I tutaj warto się zastanowić, co jest podłożem takiego właśnie zachowania. Moi drodzy, 6-letnie dziecko, ono nie jest w stanie odróżnić rzeczywistości od świata wirtualnego, jeżeli przebywa właśnie w tym świecie ekranowym zbyt długo. I wtedy miesza mu się rzeczywistość ze światem wirtualnym i dochodzi właśnie do zakłóceń w zachowaniu naszego dziecka. Tak naprawdę, moi drodzy, my nie możemy liczyć na to, że 6-letnie, że nawet 12-letnie dziecko jest w stanie świadomie podjąć decyzję tego, ile czasu może i powinno korzystać z tych wysokich technologii, czy jest to dla niego szkodliwe i czy już doprowadziło to do przestymulowania, zmęczenia czy jakichkolwiek innych trudności. Właśnie ze względu na to, że ukształtowanie choćby kory nowej w mózgu naszego dziecka jeszcze trwa, a ten proces trwa nawet do 25 roku życia. W związku z tym to my poprzez modelowanie pewnych zachowań, poprzez to, jak my się zachowujemy, ile my czasu spędzamy przed oglądaniem telewizora, korzystania z komputera, z laptopa, z różnych gier komputerowych czy telefonu, kształtujemy pewien obraz tego, jak należy się zachowywać. I potem, moi drodzy, jeżeli my także praktycznie nie odrywamy oczu od ekranów, nie możemy się spodziewać, że dziecko z automatu samo będzie wiedziało, że krócej nad tym telefonem czy komputerem powinno spędzać czas. Dlatego, że my modelujemy zachowania naszego dziecka, bo ona nie ma jeszcze ani obowiązku, ani prawa do tego, aby w wieku 6, 10 czy 13 lat świadomie podejmować takie decyzje. Jest to absolutnie wykluczone ze względu na budowę mózgu naszego dziecka, który, powtarzam raz jeszcze, jest mocno niedojrzały. W takim razie mam do Was pytanie, zechciejcie podzielić się swoją wiedzą, ale także taką świadomością, kiedy jest czas na zakup smartfona dla naszego dziecka w wieku 4, 6, 9 czy 13 lat. Jak myślicie, z punktu widzenia rozwoju mózgu, z punktu widzenia takiego wpływu na kształtowanie jego rozwoju, który to moment, które urodziny to jest ten najlepszy moment właśnie na zakup telefonu naszego dziecka? Zastanówcie się i proszę dajcie odpowiedź. Ja chwilkę poczekam. Wszyscy z Was, którzy odpowiedzieliście na pytanie, udzielając odpowiedzi 13 rok życia, odpowiedzieli prawidłowo. Tak, moi drodzy, 13 rok życia to jest ten czas, który jest takim pierwszym momentem, kiedy ten telefon powinien się w życiu dziecka namacalnie i rzeczywiście realnie pokazać. Wiemy jednocześnie z badań, że te telefony zdecydowanie szybciej trafiają do dzieci i bardzo często jest tak, że dziecko swój pierwszy telefon dostaje jeszcze wcześniej, albo przynajmniej ma kontakt z tym smartfonem wcześniej niż zaczyna mówić.
a potem rodzice się dziwią, że dziecko jakoś kiepsko mówi, albo słabo mówi, albo gdzieś ta mowa nie rozwija się tak, jak oni by chcieli, czy jak byliby zadowoleni. To między innymi jest jedna z tych przyczyn. Oczywiście przyczyn jest zdecydowanie więcej, choćby aspekt rozwoju motorycznego czy sensorycznego, ale między innymi zbyt szybki dostęp do telefonu jest wskaźnikiem, albo inaczej takim zwiększonym ryzykiem tego, że dziecko nieprawidłowo będzie rozwijało swoje kompetencje językowe i komunikacyjne. I moi drodzy, ja jak mam kontakt także z moimi pacjentami, tymi, którzy mają spektrum autyzmu, przychodząc do mnie do gabinetu, dziecko ma 3-4 latka, ono zdecydowanie lepiej posługuje się telefonem, wie co gdzie włączyć, co kliknąć, gdzie wejść, niż posługiwać się mową albo bawić się zwykłymi zabawkami, bo tego dziecko nie potrafi, natomiast potrafi korzystać z telefonu, co oznacza, że to dziecko ma kontakt z taką technologią. A potem zadajemy sobie pytanie, no skąd mamy takie problemy? Warto się zastanowić nad naszą prezentacją tego, jak właśnie oddziałujemy na nasze dzieci. Teraz chwilkę chciałabym, żebyśmy poświęcili sobie, moi drodzy, na to, co ten ekran, co te wysokie technologie robią z mózgiem naszych dzieci i naszych nastolatków. Być może niektórych z Was to zaskoczy, niektórzy z Was będą zdziwieni. Mam nadzieję, że to, o czym sobie za chwilkę powiemy, troszeczkę otworzy niektórym z nas oczy i skłoni nas do takiej refleksji, czy na pewno warto nie kontrolować dostępu do internetu i wysokich technologii dla naszych dzieci. Skutki nadużywania ekranów, moi drodzy, na tej grafice widzicie, co tak naprawdę dzieje się w życiu i rozwoju naszego dziecka. Zaczynając od pierwszego aspektu, czyli zdrowia fizycznego. Absolutnie tak jest, moi drodzy, że wysokie technologie, czy to smartfon, czy to gry komputerowe, czy telewizor, czy komputer, doprowadza do tego, że nasze dzieci rezygnują z aktywności fizycznych, bo wolą spędzać w takim trybie statycznym, tak? Czyli siedząc, leżąc, sobie spędzać czas. Brak ruchu to nadwaga i otyłość. Do tego dziecko, które ogląda jakieś seriale, bajki albo gra w jakieś gry, bardzo często odżywia się niezdrowymi przekąskami, prawda? Czyli tony chipsów, słodkości, które oczywiście nie są spalane, no bo dziecko przecież siedzi. W konsekwencji to wszystko doprowadza do wad postawy. Oprócz tego, że pojawiają nam się krzywizny, zniekształcone krzywizny kręgosłupa, to także skoliozy. Dziecko, które ma słabą aktywność fizyczną, czyli niewystarczającą ilość ruchu, ma również obniżoną odporność. Obniżoną odporność, a więc większą podatność na różnego typu choroby. Dzieci te również częściej są narażone na krótkowzroczność, a więc noszenie okularów. Często ta krótkowzroczność jest zbyt późno wychwytywana, czyli zbyt późno dziecko trafia do okulisty, dostaje okulary, a tym samym już ma problemy w szkole, bo ono nie potrafi dobrze przeczytać z tablicy, bo ono nie potrafi prawidłowo przepisać do zeszytu, no bo po prostu nie widzi. Tak ogólnie można stwierdzić, moi drodzy, jednym zdaniem, że ekrany, one fizycznie uszkadzają mózg naszego dziecka. Kiedy dziecko ma nieustanny kontakt z ekranami, wówczas ono funkcjonuje w takiej przestrzeni i w takich reakcjach walcz i uciekaj. I wtedy aktywuje się bardzo intensywnie adrenalina w mózgu naszego dziecka. Kolejna kwestia to oczywiście ekrany szkodzą pracy mózgu. Przede wszystkim, moi drodzy, zaburzają pracę neuronów lustrzanych. Co to są neurony lustrzane? One odpowiadają za naśladowanie. Naśladowanie ogólnopojęte, ale także za naśladowanie zachowań społecznych. I znowu, dziecko, które ma kontakt z ekranami, ono nie potrafi umiejętnie zachowywać się tak jak reszta społeczeństwa, czyli nie prezentuje odpowiedniej mowy ciała, mimiki, ekspresji, afektu na twarzy, który przesyła jakiś komunikat społeczny. Ale cały aspekt w ogóle zachowań społecznych, zgodnie z normami, zasadami kulturowymi również, są u tych dzieci niedoskonałe, a wręcz zaburzone.
Kolejna kwestia to uszkodzenie oczywiście płata czołowego. Płat czołowy odpowiada za taką racjonalizację naszego myślenia i działania, za samokontrolę, za naukę ogólnopojętą, za zapamiętywanie, kojarzenie, to także podejmowanie różnego typu decyzji, motywację i empatię. Dzieci, które siedzą ciągle przed ekranami, one mają z każdą kolejną godziną tak naprawdę coraz słabsze te umiejętności. I potem my się zastanawiamy, że tak ciężko się uczy, takie słabe ma oceny, ciągle jest zmęczony, nie chce chodzić do szkoły, podejmuje decyzje bardzo pochopnie, bez zastanowienia, nie przewiduje konsekwencji swoich działań, właściwie nie ma motywacji do jakiegokolwiek innego działania, byle tylko dostać się do komputera. Takie duże problemy z nauczeniem się tabliczki mnożenia, no nie może zapamiętać wiersza, no właśnie dlatego, że jego płat czołowy działa nieprawidłowo, a działa nieprawidłowo dlatego, że ma zbyt dużą taką jakby stymulację właśnie ekranową. Co się dalej dzieje jeszcze w naszym mózgu? Uszkodzona zostaje kora nowa. Struktury korowe naszego mózgu przestają prawidłowo działać. A zatem wszystko to, co wiąże się z rozumowaniem, z planowaniem, z podejmowaniem decyzji, w aspekcie myślenia, czyli analizy i syntezy informacji, które do nas docierają, podejmowania właściwych decyzji, które będą adaptacyjne w postaci myśli, odczuć, zachowań, emocji, wyrażania opinii, będą nieprawidłowe. Tutaj oczywiście w kontekście zakłóconej kory nowej, która kształtuje się bardzo, bardzo długo, bo do 25 roku życia, a jeżeli wcześniej jest zbyt duża eksploracja przez ekrany, to niestety ona nie ma szans się wykształcić. Ona od razu zostaje uszkodzona, a więc te parametry, za które odpowiada cała przestrzeń korowa naszego mózgu, jest nieprawidłowa. Również, moi drodzy, ekrany sprawiają, że mamy zaburzenia struktur sieciowych w naszym mózgu, czyli sieci aktywności bazowych, tak? To są te sieci, które tworzą wiele różnych kreatywnych myśli, ciekawych rozwiązań, innowacyjnych pomysłów na różne informacje. To jest zakłócone u naszych dzieci. Sieć wykonawcza, tak, która jest odpowiedzialna za taką kontrolę wyboru, dokonywania pewnych analiz, pomysłów, ale jednocześnie ignorowanie tego, co jest nietrafione, co jest złe, nieprawidłowe, co nie daje możliwości dojścia do pewnego celu. U dzieci, które mają nadmiar ekranu, to nie działa. I wreszcie również sieci takiej istotności, a więc selektywnego, takiego selekcyjnego działania, takiego sekwencyjnego również podejmowania pewnych decyzji, porządkowania tych decyzji, co najpierw, co później, co na końcu, jak to uporządkować, jak to zaplanować, żeby było dobrze. Nie ma tutaj możliwości właśnie na taką działalność. Dziecko podejmuje bardzo często wtedy działanie na zasadzie bodźca reakcji, czyli kompletnie nieprzewidywalnie, a jednocześnie nie przewiduje również swoich konsekwencji. Wreszcie, moi drodzy, musimy sobie powiedzieć o tym, że ekrany znieczulają nasz mózg, znieczulają tak naprawdę system nagrody, ten układ nagrody, który w naszym mózgu działa, czyli niejako odbywa się taka stymulacja, którą specjaliści nazywają ekranową kokainą. Dlaczego o tym mówią? Dlatego, że efekt używania zbyt dużej ilości ekranu przez nasze dzieci i młodzież odzwierciedla się w mózgach naszego dziecka, jakby ono nadużywało kokainę. Obszary, moi drodzy, mózgu, które są nadmiernie stymulowane przez układ, w ogóle przez wszelkiego typu ekrany, a jest to przednia kora mózgu, jest tak uszkodzona, jakby dziecko zażywało kokainę. Dokładnie tak wygląda to na skanach z obrazowania mózgu. I teraz wróćmy do samego początku. Dlaczego o tym mówimy? Ponieważ układ nagrody u człowieka, on jest takim fajnym układem, który powoduje to, że my czerpiemy pewną przyjemność, tak? Tę przyjemność dają nam różnego typu czynności, które po prostu są dla nas fajne, miłe, które chcemy
chcemy powtarzać, które chcemy kontynuować, które sprawiają nam po prostu radość i przyjemność. Dla jednych będzie to jedzenie, dla drugich będzie to uprawianie sportu, dla jeszcze innych będzie to jakiś sukces, tak? O, ukończyłem zadanie i cała masa innych rzeczy. Dla jeszcze innych będą to na przykład aktywności choćby na przykład seksualne, tak? Więc dla każdego z nas będzie to coś innego, ale to będą takie czynności, które sprawiają nam przyjemność i chcemy tego więcej. I tutaj wchodzimy w ten aspekt dopaminowy, prawda? Bo dopamina, która właśnie jest ściśle powiązana z układem nagrody, ona w przypadku także nadużywania ekranów się nam aktywuje i z jednej strony daje nam dużą przyjemność, fajnie jest śledzić Facebooka, patrzeć co tam na YouTubie, w różne aplikacje wchodzić, śledzić różne strony internetowe i z drugiej strony ta dopamina popycha nas trochę do tego, żebyśmy powtarzali tę czynność, tak? Bo to nam przynosi przyjemność, w związku z tym jeszcze więcej, 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 więcej. I o ile mówimy o sporcie jako pchaniem nas do przodu, że chcę więcej pobiegać i to jest fajne, bo korzystne, to ten ekran już niekoniecznie działa właściwie, dlatego że akurat w przypadku korzystania z ekranów dochodzi do zakłócenia odraczania gratyfikacji, moi drodzy, zakłócenia motywacji wewnętrznej. Co się dzieje, moi drodzy? Dziecko nie czuje takiej satysfakcji, zachęty do tego, aby działać dla samego działania, tak? Bo to jest dla mnie przyjemne, bo ja chcę poczytać książkę, bo to jest fajne, chcę się dowiedzieć, co dalej w tej książce się zadzieje. U naszych dzieci się, tych, które nadużywają tych ekranów, się to nie pojawia. One mają problem z dążeniem do pewnych celów, ponieważ one bardzo często celów nie mają. I teraz gry, telewizja, konsole, telefon czy komputer uwalniają bardzo duże ilości dopaminy. Czyli ten neurotransmiter, który poprawia samopoczucie, sprawia, że następuje przestymulowanie tej pętli dopaminowej. I teraz ktoś powie, no ale to chyba dobrze, prawda, że tej dopaminy jest dużo. No okazuje się, że niekoniecznie, dlatego że zanim powiem, o co chodzi z tą dopaminą, to jeszcze taka jedna informacja. Zobaczcie, wszelkie aplikacje, strony internetowe, tak? To jak gdzieś tam sobie coś śledzimy, media społecznościowe, to są tylko i wyłącznie algorytmy, tak? To nie jest człowiek, który rzeczywiście odpowiada na nasze potrzeby, na nasze pragnienia, tylko to jest pewien algorytm, który wykorzystując właśnie to, co dzieje się na poziomie właśnie układu nagrody, tak tworzy pewne media, tak tworzy pewne aplikacje, aby nas uzależniać od nich, aby mówić, musisz więcej, musisz po raz kolejny, musisz jeszcze raz sprawdzić, czy ktoś nie zalajkował jakiegoś Twojego posta, czy ktoś na przykład nie przeszedł jeden poziom wyżej w tej grze. W taki sposób są tworzone właśnie media społecznościowe, ale także różnego typu aplikacje czy gry. Wtedy wyświetla się oczywiście też dla nas to, co gdzieś tam ostatnio sprawdzaliśmy, gdzie coś czytaliśmy, coś, co jest gdzieś w obszarze naszych zainteresowań, co jest dla nas przyjemne, atrakcyjne, a więc szybciej do tych treści wracamy, a więc chcemy tego jeszcze więcej. W takim razie media wyrzucają nam tego jeszcze więcej. I teraz dochodzi, moi drodzy, do tego, że właśnie ta przednia kora naszego mózgu jest tak poszatkowana, tak pozakłócana jest jej praca, że jak taki mózg jest skanowany, to właśnie wygląda jakby to dziecko, ten nastolatek, moi drodzy, zażywał, czy nadużywał, czy był uzależniony od narkotyków. I teraz dlaczego my mówimy, ale przecież ludzie, którzy pracują w korporacjach przed komputerem, całe godziny przed tym komputerem spędzają, tak nie mają i jakby no trudno powiedzieć, że są uzależnieni. I tu jest właśnie powrót do tego, co powiedziałam na początku. Nasze dzieci nie mają w pełni ukształtowanej kory nowej. Ona się cały czas kształtuje, czyli jest niedojrzała, czyli dziecko nie posiada tak dużej odporności, ta kora nowa nie jest na tyle ukształtowana, by sobie poradzić z oszukiwaniem mózgu właśnie przez ekrany. My, ponieważ mamy tę korę już ukształtowaną, nasze struktury korowe są także ukształtowane, lateralizacja umysłowa nasza również jest zakończona, czyli dość trudno zmienić pewne oddziaływania. Dlatego na nas mniej to działa, chociaż wielu z nas jest uzależnionych również od wysokich
technologii. Natomiast w przypadku dziecka ten sam aspekt doprowadza do tego, że dziecku jest właśnie przez to, że ta przednia kora mózgu jest nieprawidłowa przez ekrany, wówczas to dziecko nie odróżnia takich bodźców realnych od fikcyjnych. Jego układ nerwowy, układ nagrody, przepraszam, najnormalniej w świecie zostaje oszukany. Tak jak przy narkotykach, tak jak przy różnych innych aktywnościach, na przykład uzależniających, jak choćby hazard, jak na przykład co jeszcze nas może uzależniać? Ludzie na przykład nagminnie robią zakupy, prawda? Więc tego typu rzeczy. Wtedy jest to takie nienaturalne wydzielanie poziomu dopaminy, która oczywiście wzrasta, a tym jakby jednocześnie prowadzi do letargu, czyli dochodzi do takiej sytuacji, że mózg przestraja się na taki podwyższony poziom dopaminy, ale jednocześnie człowiek nie odczuwa przyjemności z jej efektów. Czyli dochodzi do tego, że mamy chwilową, pozorną ulgę, którą przynosi nam ta używka w postaci telefonu, w postaci komputera, ale jednocześnie pojawia nam się taki głód, który mówi: musisz znowu sięgnąć, bo jesteś na nowo rozregulowany. I wtedy, moi drodzy, dochodzi do takiej sytuacji, że u naszych dzieci i nastolatków pojawiają się bardzo silne reakcje stresowe. Reakcje stresowe, które wywołują i uwalniają kortyzol. Kortyzol, czyli właśnie neurotransmiter, który jest ściśle powiązany ze stresem. Duża ilość kortyzolu prowadzi do lęku, a ostatecznie skłania się ku tworzeniu właśnie epizodów depresyjnych czy różnego typu chorób, nie tylko takich przewlekłych, ale również i psychicznych. I teraz te ścieżki nagrody, które są nadużywane, a w przypadku właśnie wykorzystywania ekranów tak właśnie jest, one stają się mniej wrażliwe. Zmniejsza się, zwiększa się potrzeba stymulacji, czyli mamy mniejszą potrzebę, jakby doświadczamy mniej przyjemności, a więc musimy częściej sięgać po wysokie technologie, po ekrany, po telefon czy po komputer. Jednocześnie, moi drodzy, dochodzi do sytuacji, że te źródła, które rozbudzają nam tą dopaminę taką zdrową, sport, relacje, prawdziwe przyjaźnie, takie pochwały, które dostajemy od drugiego człowieka, stają się dla nas niemotywujące. A więc zaczynamy z tego rezygnować, bo to nie przynosi takiej dawki dopaminy, jaką dają nam ekrany. Kolejny aspekt to oczywiście zakłócenie snu i cała dysharmonia w takim zegarze biologicznym. Dlaczego? Dlatego, że czy telefon, czy komputer, czy telewizor, one, te wszystkie sprzęty emitują niebieskie światło. To niebieskie światło, ono oszukuje nasz mózg, przekazuje do mózgu informacje, ale moment, ty nie idź spać, bo przecież jest środek dnia, mimo że jest na przykład godzina 1 w nocy. I właśnie to niebieskie światło, ono zatrzymuje pracę szyszynki w naszym mózgu, co znaczy, że hamuje się produkcja melatoniny. Niedobór melatoniny, czyli niedobór hormonu snu. I teraz, moi drodzy, badania również pokazują, że nawet kilka minut stymulowania poprzez ekrany opóźnia uwalnianie melatoniny o kilka godzin. To znaczy, że dziecko teoretycznie kładzie się do łóżka o godzinie 20, a do godziny 11 kompletnie nie może zasnąć. Nie może zasnąć, dlatego że cały czas działa, jakby trwał dzień, bo jeszcze chwilę przed snem na przykład korzystało z telefonu, czy oglądało jakąś bajkę na telewizorze. I wtedy zakłócenie tego zegara biologicznego sprawia, że mamy różnego typu zakłócenia funkcjonowania mózgu i wszelkich parametrów z tym związanych. Jednocześnie, zobaczcie, pojawia się stres, tak? A więc jeżeli mamy wysokie pobudzenie, to znaczy, że mamy niezdolność do głębokiego snu. Głęboki sen z kolei jest nam potrzebny do tego, żebyśmy byli wypoczęci, żebyśmy mieli bardzo duże zasoby na kolejny dzień ciężkiej pracy. I tutaj jeszcze wracając do tego snu i
nocnej eksploracji internetu przez nasze dzieci, moi drodzy, troszeczkę też jest w tym naszej winy, nas, rodziców. Dlaczego? Dlatego, że nasze dzieci, kiedy wchodzą w okres dojrzewania, szczególnie w tym okresie, one potrzebują prywatności, tak? Czyli potrzebują pobyć po prostu czasami w samotności. One nie chcą być samotne, ale czasami potrzebują pobyć w samotności. Natomiast rodzicom często to przeszkadza, często nie akceptują tego, że ich dziecko się zmienia, ma inne potrzeby i bez przerwy albo wkłada głowę w ten telefon, co to dziecko tam ogląda, albo śledzi, co tam dziecko jest, jakby ogląda, na jakich forach się znajduje. Oczywiście to bardzo dobrze z jednej strony, prawda, bo to jest ochrona, natomiast dziecko czuje się jakby ciągle takie napiętnowane przez tych rodziców, nie mając prywatności. W związku z tym, żeby pobyć sobie na mediach społecznościowych, żeby prześledzić, kto tam co napisał, o czym trwa dyskusja, co tam się wydarzyło wśród kolegów, śledzi te fora właśnie w nocy. Po pierwsze dlatego, że potrzebuje prywatności, a po drugie, i jakby zobaczcie, znowu w nocy, czyli rodzice śpią, a więc ja mam czas, nikt nad głową mi nie gdera, że odłóż ten telefon, przestań, zajmij się czymś innym i tak dalej. A z drugiej strony prawda jest taka, że cała masa dzieciaków, nastolatków właśnie w wieku tego naszego dziecka również w tym czasie jest na różnych mediach społecznościowych i wtedy trwa najbardziej takie aktywne życie naszych dzieci. I oczywiście dziecko, które chce być na bieżąco, które chce przynależeć do tej grupy rówieśniczej, musi w tych mediach społecznościowych być w nocy, ponieważ nie może go coś tam ominąć, bo wtedy nie będzie jakby na bieżąco w informacjach. Moi drodzy, ponad 60% polskich nastolatków ma problemy ze snem. Oni mają zakłócony taki okołodobowy rytm dnia, czyli albo bardzo późno chodzą spać, albo śpią chwilkę, potem wstają, potem znowu zasypiają, czyli taki urywany ten sen jest, albo rano nie mogą po prostu się dobudzić, więc na lekcjach są zmęczeni, nie funkcjonują po prostu na lekcjach, czyli się nie uczą. Jednocześnie, moi drodzy, badania pokazują, że aż 44% młodzieży polskiej zasypia ze smartfonem w dłoni, a 4 osoby na 10 budzi się co najmniej raz w nocy i sprawdza telefon, bo przyszło jakieś powiadomienie, bo ktoś tam coś zalajkował albo wrzucił jakiś post. To pokazuje, jaka skala jest właśnie zagrożenia dla naszych dzieci. Dla zdrowego snu na 2 godziny przed tym snem dziecko nie powinno mieć, każde dziecko nie powinno mieć kontaktu w ogóle z wysokimi technologiami. Ani z telefonem, ani z komputerem, ani z telewizją. Kolejny aspekt to zdrowie psychiczne. I tutaj także mamy badania. Moi drodzy, nasze dzieci, które korzystają nadmiernie z ekranów, w okresie dojrzewania zdecydowanie częściej zapadają na epizody depresyjne. Także w tej grupie dzieci zwiększa się, moi drodzy, ryzyko myśli i prób samobójczych. Wyobraźcie sobie, że prawie 37% nastolatków w wieku 11-17 lat aktywnie czy intensywnie śledziło instrukcje, jak popełnić samobójstwo. I to są dane, które są opublikowane w takiej pozycji Zresetuj mózg swojego dziecka z 2022 roku. Dan Kleja taka pozycja. Zachęcam do zapoznania się, bo tam jest dużo fajnych, ciekawych statystyk i informacji. Moi drodzy, to jest także ten czas, gdzie nasze dzieci nie radzą sobie z własnymi emocjami. One źle reagują na różne sytuacje, najczęściej nieadekwatnie do nich. Potem te swoje uczucia, niezadowolenie, bunt wyrażają w nieakceptowalny sposób, a tym samym zaczynają prezentować całą masę zachowań niepożądanych. Nieadekwatne napady złości, agresji. Tutaj oczywiście pojawia się niszczycielska taka przestrzeń, która niszczy relacje rodzinne, rówieśnicze, ale także wszelkie inne relacje społeczne. Nasze dzieci stają się mniej kreatywne. To jeszcze powiem szerzej przy okazji aspektu nauki, ale także zobaczcie, pojawia się u naszych dzieci
dwa rodzaje stresu się pojawiają. Mamy stres taki ostry, który pod wpływem właśnie uwalniającej się adrenaliny pokazuje walcz albo uciekaj. Z drugiej strony mamy taki chroniczny stres, który przebudowuje całą chemię mózgu, tak? A jednocześnie wpływa na to, że u naszych dzieci zwiększa się drażliwość, zwiększa się impulsywność i nagle zastanawiamy się, dlaczego nasze dziecko reaguje tak, a nie inaczej. Nic mu nie pasuje, o wszystko się kłóci, ciągle krzyczy, jest rozdrażniony, tak? Nie da mu się nic powiedzieć. No właśnie dlatego, że ta chemia jego mózgu, czyli wydobywanie się tych neurotransmiterów jest nieprawidłowe, bo jest zakłócone przez ekrany. Nasze dzieci zatracają własną tożsamość, moi drodzy, dzięki ekranom albo przez ekrany. Co to znaczy? To znaczy, że one w pewnym momencie kompletnie nie wiedzą, kim są. One nie wiedzą, kim i jakie są. One nie wiedzą, dokąd zmierzają. One nie mają żadnych celów. Nie wiedzą, co chcą osiągnąć, w jakim czasie, gdzie chcą zmierzać. To także będzie się wiązało z brakiem przynależności. I teraz zwróćcie uwagę na to, że przynależność to jest taka potrzeba, która jest jedną z głównych potrzeb każdego człowieka tak naprawdę. I teraz okazuje się, moi drodzy, że w dużej mierze wiele uzależnień, właściwie wszystkie, czy to uzależnienia od substancji, czy to uzależnienia od różnych aktywności, doprowadza do tego, że, albo inaczej, podłożem tego wszystkiego stają się niezaspokojone potrzeby naszych dzieci. Te niezaspokojone potrzeby często są przez nas, dorosłych rodziców, lekceważone, bo mówimy, no przecież nie mam czasu, bo muszę pracować, bo muszę coś załatwić, bo przecież coś tam znowu i tak dalej, i tak dalej. I żeby mieć chwilę czasu dla siebie, mówimy, idź pograj na komputerze, weź no tam zobacz co w telewizji i tak dalej, i tak dalej. Zajmij się sobą. Moi drodzy, nie ma nic ważniejszego od tego, żeby mieć relacje z dziećmi. Potem, jak dziecko jest w okresie dojrzewania i nagle nie ma z nami kontaktu, nie chce z nami rozmawiać, nie dzieli się swoimi problemami, szuka rozwiązań swoich problemów zupełnie gdzie indziej, nagle zachodzimy w głowę, dlaczego tak się stało. Stało się dlatego, że dziecko nigdy tak naprawdę nie przynależało do rodziny, nigdy nie było zaangażowane w aktywność tej rodziny, nigdy albo bardzo rzadko spędzaliście wspólnie czas, każdy sobie rzepkę skrobie i potem konsekwencje są tego, że dziecko szukało rozwiązań swoich potrzeb właśnie w świecie wirtualnym. Tam teoretycznie wydawało mu albo jej się, że jest rozumiane, tam wydawało się, że ma przyjaciół. To jest wszystko pozorne. To nie są relacje społeczne. Relacja społeczna jest tylko i wyłącznie wtedy, kiedy odbywa się twarzą w twarz. Nie ma innej możliwości budowania takich relacji. Dodatkowo, moi drodzy, nasze dzieci mają obniżone poczucie autonomii, tak? One zatracają dostrzeganie takich różnic, że ja mogę być inny, ja mogę lubić co innego, ja mogę chcieć robić w tym momencie coś innego niż mój kolega. Nie rozróżnia ja, ty. Ja jestem taki, ty jesteś taki. Jednocześnie różnimy się, ale jesteśmy też podobni. Niestety ta niezaspokojona potrzeba przynależności, czyli więzi, uwagi, relacji doprowadza do tego, że dziecko jest pochłonięte wysokimi technologiami, ekranem i zatraca swoją autonomię. Ono tak naprawdę nie wie, kim jest. To jest także oczywiście ogromna trudność z takim myśleniem refleksyjnym, dostrzeganiem wartości za i przeciw tych ważnych i tych mniej istotnych, tych, które są ważne dla mojego życia i rozwoju i tych, które kompletnie są bez sensu. To refleksyjne myślenie, moi drodzy, pojawia się w momencie, kiedy my spędzamy czas sami ze sobą, tak? Wtedy możemy przeanalizować, co dobrego się dzisiaj stało, co powinienem poprawić, co mnie zmartwiło. Nasze dzieci, które żyją w przestrzeni wirtualnej, są pozbawione właśnie myślenia refleksyjnego. One tego nie mają, nie radzą sobie z tą przestrzenią i właśnie z takim myśleniem. Te dzieci żyją tu i teraz. One nie zastanawiają, czyli jakby myślą o tym, co tu i teraz, o takich doraźnych treściach, które są najczęściej pozbawione kontekstów społecznych. Czyli jakby mówiąc odwrotnie, ale właściwie to samo, chodzi o to, że
Potrzeba przynależności, bycia częścią jakiejś społeczności doprowadza do tego, że brak kompetencji, których dziecko nie posiada, jakby wprowadza go w świat telefonów, w świat komputera, bo tam dziecko ma takie poczucie, że mam z czymś, z kimś kontakt, tak? Z drugiej strony pojawia się taki nadmierny lęk i niepokój, tak? Przed samotnością, przed izolacją, przed odrzuceniem. Dlatego dziecko właściwie nie rozstaje się ze swoim telefonem po to, aby zaspokajać swoje potrzeby. Oczywiście tylko pozornie. I teraz, moi drodzy, ekrany, tak jak powiedziałam, one prowadzą do uzależnienia behawioralnego, a z tym uzależnieniem behawioralnym pojawia się cała masa tych trudności. Wracając jeszcze do tych naszych trudności, to przeciążenia układu sensorycznego. Wielokrotnie już Wam o tym opowiadałam, jak to się dzieje, że ten układ sensoryczny jest rozregulowany. I powtórzę raz jeszcze. Przestymulowanie sensoryczne czy rozregulowanie układów sensorycznych nie dotyczy tylko dzieci w spektrum autyzmu. Dotyczy także dzieci neurotypowych, które niestety mają niewystarczającą ilość ruchu. Są od początku rozregulowane sensorycznie, bo mają nadmierny kontakt z ekranami. Nadmierny kontakt z ekranami to zakłócenie uwagi, to wyczerpanie rezerw umysłowych, tak, do dalszego rozwoju i poznawczego, i społecznego, i językowego również. Badania, eksperci, klinicyści, którzy robili badania na ten temat, oczywiście potwierdzają, że aspekt rozregulowania sensorycznego wynikającego właśnie z ekranów doprowadza do wybuchowego zachowania naszych dzieci, do agresywnego zachowania naszych dzieci. One nie są w stanie odpowiednio interpretować, a tym samym również działać na bodźce płynące z zewnątrz środowiska i z wewnątrz własnego ciała. Nie mają zasobów do tego, aby umiejętnie analizować bodźce, które do tych dzieci docierają. Dlaczego, moi drodzy? Dlatego, że są mega stymulowane obrazami. Dziecko, które patrzy się w telefon, które patrzy się w ekran komputera, to jest dziecko, które jest stymulowane bodźcami tylko i wyłącznie wizualnymi. Nawet jeżeli jest tam dźwięk, to jest dźwięk pozawerbalny, czyli nasze dzieci są odporne niejako na dźwięki mowy ludzkiej. One reagują na jakąś melodię, one reagują na jakąś muzykę, natomiast one mają duży kłopot z rozumieniem poleceń, z działaniem według instrukcji przekazywanej słownie. To są dzieci, które bardzo mają dużą trudność z prowadzeniem dialogu, z zadawaniem pytań, nie mówiąc już o odpowiadaniu na te pytania, jeżeli ktoś im te pytania zada. Więc ogromne rozregulowanie. Dlaczego? Dlatego, że nieustanny obraz to jest pobudzanie gałek ocznych. Gałki oczne z kolei pobudzają układ przedsionkowy. Układ przedsionkowy, czyli układ ruchu, a więc niemożność niejako zatrzymania się w działaniu. I wtedy mamy rozregulowanie mózgu, czyli mózg jest przemęczony, a tym samym doprowadza do czego? Doprowadza do meltdownów, czyli krachów, czyli gwałtownych wyładowań emocjonalnych. Czyli meltdown w pewnym momencie staje się sposobem radzenia sobie na stres, na przeciążenia, a powodem jest to, że mamy zbyt dużo ekranów w życiu naszego dziecka. Kolejna kwestia to oczywiście problemy z komunikacją i nawiązywaniem relacji społecznych. Okazuje się, moi drodzy, że 92% polskich nastolatków tak naprawdę większość kontaktu z rówieśnikami ma przez internet. Czyli zobaczcie, tylko 8% teoretycznie główny kontakt z rówieśnikami ma twarzą w twarz, a większość jednak tylko przez internet. To doprowadza do izolacji społecznej, tak? To doprowadza do tego, że nasze dzieci nie potrafią tak naprawdę korzystać z komunikacji i niewerbalnej, i werbalnej. One po pierwsze same nie używają mowy ciała, afektu, emocji czy mimiki twarzy i nie umieją jej odczytywać u innych osób. Stąd też wiele nieporozumień potem się pojawia, potem pojawiają się kłótnie w domu między dzieckiem a rodzicem, bo nie ma tej nici porozumienia, bo dziecko jest pochłonięte tylko ekranami, być może rodzice też tylko ekranami i potem są tylko wyrzuty. Nie rób tak, zwróć na mnie uwagę, przez zachowania niepożądane się to wtedy
wtedy dzieje. Dziecko oczywiście zaniedbuje obowiązki domowe, no bo przymus oderwania się od telefonu wiąże się z tym, że na przykład mama mówi: odrób lekcję, wynieś śmieci, posprzątaj ten pokój, bo zabijesz się o własne śmieci w tym pokoju. Ale wyłącz albo zabranie takiego telefonu, odłączenie internetu doprowadza do drażliwości, a nawet agresji, nie tylko słownej, dochodzi do ewidentnej agresji, tak? Dziecko popycha, dziecko czymś rzuca na przykład, tak? Właśnie dlatego, że ono działa na zasadzie takiego odstawienia, tak jak alkoholu, że właśnie jest na takim odwyku niejako, a więc ten dopływ dopaminy nie jest wystarczający. W związku z tym dziecko reaguje na zasadzie walki, ucieczki i tu nam się koło zamyka. Te dzieci również mają osłabioną możliwość rozwijania empatii. Dlaczego? Dlatego, że moi drodzy, to, co jest po drugiej stronie ekranu, to nie jest żywa istota. To nie jest, jak dzieci śledzą fora internetowe, media społecznościowe, grają teoretycznie w większej grupie osób, tam nie ma możliwości dzielenia się swoimi potrzebami czy przeżyciami. Ta druga nawet osoba, jakby po tej drugiej stronie ekranu, ona jest na to niewrażliwa, a najczęściej wiąże się to znowu z przeliczeniem algorytmu, tak? Sztucznej inteligencji. To nie jest realna przestrzeń, która uczy odczuwania, która razem z nami współodczuwa, która jest w stanie budować więzi społeczne. To tylko jest pozorne, natomiast absolutnie nie ma to żadnego przełożenia na takie realne życie. Oczywiście mamy całą masę negatywnych skutków społecznych, tak, w związku z nadużywaniem wysokich technologii, bo nasze dzieci mają gorsze wykształcenie przez to. Dlaczego? Za chwilkę o tym powiem w kontekście nauki, ale jednocześnie kształtują się takie bardzo nieprawidłowe postawy społeczne, jak znieczulica społeczna, moi drodzy, osamotnienie ludzi w społeczeństwie i narcyzm, czyli takie cechy, które no na pewno nie chcielibyśmy się doszukać u własnych dzieci. Oczywiście nie bez znaczenia jest także, moi drodzy, taka wręcz zaburzona komunikacja międzypokoleniowa, prawda? Czyli dzieci, młodzież ma, albo inaczej, może mieć gorsze kontakty ze swoimi dziadkami, bo szczególnie ci, którzy kompletnie nie radzą sobie z wysokimi technologiami, ci dziadkowie, nie są w stanie jakby nawiązać więzi ze swoimi wnukami, którzy głównie siedzą w wysokich technologiach. A więc buduje nam się taki mur nieporozumień i nieumiejętność takiego rozumienia siebie nawzajem, czy budowania takich relacji, przepraszam, międzypokoleniowych. Oczywiście kontekst nauki jest tutaj też bardzo istotny, dlatego że oczywiście z jednej strony wysokie technologie pomagają nam się uczyć, prawda? Dostarczają nam wielu ciekawych informacji, wiedzy, pomagają w zapamiętywaniu, w powtarzaniu itd., itd. Oczywiście tutaj kłania nam się też informacja o polimodalności, tak? Żeby dziecko nie tylko skupiało się na korzystaniu z wiedzy tej zawartej w internecie, ale szło do biblioteki, poczytało książki, przejrzało słowniki, czy w innych formach zdobywało wiedzę, nie tylko czerpało ją z internetu. To jest, moi drodzy, także aspekt jakby tego, że mamy też bardzo wiele fajnych aplikacji, które szczególnie dzieciom z różnymi deficytami czy problemami ułatwiają życie. Choćby na przykład dzieci w spektrum autyzmu mają do dyspozycji całą masę takich aplikacji, które pozwalają im w pewnym modelowaniu społecznym, tak? Czyli pozwalają im przećwiczyć pewne zachowania społeczne, żeby potem przenieść to na takie realne życie. Na początku ćwiczy się to w aplikacji, a potem pomaga im to w takim generalizowaniu zachowań. Jak na przykład, moi drodzy, Spektrum Autyzmu Pro, tak? To jest z wydawnictwa Nowa Era taka aplikacja, albo Przyjazne Emocje w Google Play. To są różne takie aplikacje, które pomagają po prostu naszym dzieciom. Oczywiście wszystko z głową i wszystko z rozsądkiem. Jednocześnie, jeśli wracamy do tej nauki
jeszcze dlaczego nam szkodzi ten ekran, to przede wszystkim, moi drodzy, zbyt długie siedzenie przed komputerem to oczywiście zakłócenie uwagi, to słaba efektywność nauki, no bo mamy przestymulowanie tej pętli dopaminowej. Zaburza się, moi drodzy, wydolność umysłu, szczególnie w tym obszarze myślenia konceptualnego, czyli tego myślenia analitycznego, tak? O którym wspominałam Wam wcześniej. Jednocześnie dochodzi też do takiej sytuacji, i to także jest w badaniach już uwzględnione, że ekrany upośledzają aktywność umysłową do tego stopnia, że nawet mogą obniżać iloraz inteligencji i wówczas mówimy o cyfrowej niepełnosprawności intelektualnej. Dlatego, moi drodzy, że wysokie technologie, ekrany, telefony, komputery, one tresują nasze dzieci do tego, aby one sięgały więcej po właśnie te wysokie technologie, przez to, że zakłamują i teoretycznie zakłamują właśnie mózg naszego dziecka. W aspekcie, moi drodzy, tej zakłóconej motoryki naszych dzieci, to jest tak naprawdę nawiązanie do tego, co po raz pierwszy na tym pierwszym obszarze widzicie, a to jest jeszcze tylko odniesienie do tego, co powiedziałam. Mamy skany dwóch mózgów tak naprawdę. Mózg dziecka aktywnego fizycznie i aktywnego głównie przy ekranach. Zobaczcie, jaka jest zmienność w takim mózgu. Czas przed ekranem to jest czas pasywny, który absolutnie do minimum stymuluje mózg, czyli właściwie nie stymuluje mózgu, ewentualnie go uszkadza. Z drugiej strony, jakby patrząc na te obrazy, możemy zauważyć, moi drodzy, jak ważna jest aktywność fizyczna, jak ona świetnie wpływa na to, żeby wszystkie obszary korowe w mózgu naszych dzieci się aktywowały po prostu. I o tym należy pamiętać. Teraz, zanim przejdziemy sobie do wprowadzenia Was w ten cyfrowy autyzm, moi drodzy, to jeszcze raz zachęta do zapoznania się z moimi publikacjami, czyli Puzzle autyzmu, jak je ułożyć, niedoskonała doskonałość, obie książki o spektrum autyzmu, które są dostępne na mojej stronie www.puzzleszkolenia.eu w zakładce sklep. Jeśli ktoś ich nie czytał, zachęcam, bo tam jest dużo fajnych porad, wskazówek, ale też wyjaśnień na wiele nurtujących pytań. No i teraz właśnie ten nasz autyzm wtórny czy autyzm cyfrowy. Dlaczego o nim mówimy i kiedy o nim mówimy? Mówimy o nim, moi drodzy, wtedy, kiedy tak naprawdę małe dzieci, czyli dzieci poniżej 3 roku życia, są narażone na nadmierną eksplorację, ekspozycję na ekran. Ten termin został stworzony przez rumuńskiego psychologa klinicznego doktora Mariusza Zamfira, który po 10 latach takich dużych obserwacji klinicznych w 2018 roku opublikował takie badania, w których stwierdził, że dziecko, które spędza przed ekranami czas około 4-5 godzin dziennie, będzie prezentowało charakterystyczne dla spektrum autyzmu objawy. I oczywiście, o ile sam cyfrowy autyzm, czy wtórny autyzm, bo tak jest on też nazywany, nie jest absolutnie jednostką kliniczną, nie jest sklasyfikowany w ICD-11, to jednocześnie coraz szerzej się zaczyna o tym mówić, że właśnie teoretycznie mówi się, że my mamy coraz więcej naddiagnozowania spektrum autyzmu, prawda? Mówi się, że taka moda trochę się pojawiła na diagnozy, ale bardzo często, moi drodzy, może się okazać, że te diagnozy bywają błędne, czyli dziecko nie ma typowego zaburzenia neurorozwojowego, jakim jest spektrum autyzmu, ale właśnie przez to, że miało bardzo dużą aktywność w sieci, bardzo duży kontakt z ekranami, ono zaczyna prezentować dokładnie te same objawy, co spektrum autyzmu. Zarówno w sferze poznawczej, w sferze takiego obszaru zdrowia psychicznego, czy obszaru komunikacji i interakcji społecznej. Dlatego, że dziecko zamiast uczyć się poprzez modelowanie interakcji, kontaktów społecznych twarzą w twarz, rozwijać kompetencje językowe i komunikacyjne również poprzez kontakt z drugim człowiekiem,
tego nie miało, bo większość swojego czasu spędzało po prostu przed ekranami. I oczywiście tu nam się pojawi cała masa tych trudności, o których już wcześniej sobie powiedzieliśmy, czyli znowu muszę tutaj przywołać ten aspekt, moi drodzy, tego, że po pierwsze dziecko ciągle ma potrzebę siedzenia, jakby co jest objawem, tak? Bardziej tutaj o to mi chodzi. Jeżeli widzimy, że nasze dziecko ciągle korzysta z telefonu, komputera, bez przerwy tylko klika ten telefon, patrzeć, czy tam się coś nie pojawiło, nawet jak nie słychać, że przychodzi jakieś powiadomienie, to i tak ten telefon w ręku ląduje, czy jakby dziecko, widzicie, że z każdym kolejnym dniem ten czas przebywania w ekranach się wydłuża, że dziecko zaczyna prezentować takie zaburzenie samokontroli, tak? Czyli nie może powstrzymać się od korzystania z ekranów. I pierwsze co, jak wchodzi do domu, to buch, włącza laptopa albo komputer. A w konsekwencji, kiedy wy mówicie wyłącz komputer, jemy obiad, czy cokolwiek innego, nagle pojawiają się u dziecka silne, gwałtowne i agresywne zachowania, tak? W momencie, kiedy ten albo ma zakaz korzystania, albo zabieracie ten telefon, czy wyłączacie komputer, czy odcinacie internet. Wtedy właśnie ta agresja, takie gwałtowne, niekontrolowane zachowanie naszego dziecka, to jest tak zwany zespół abstynencyjny, tak? Czyli niemożność korzystania z ekranu będzie się ujawniała podobnie jak u alkoholika niemożnością picia, tak? I tutaj dziecko właśnie będzie prezentowało cały szereg takich zachowań, bardzo niepokojących zresztą. I to są objawy mówiące o tym, że nasze dziecko jest uzależnione od wysokich technologii. Objawem też będzie to, że ono nie potrafi funkcjonować w miejscach, gdzie coś się dzieje w kontekście społecznym, tak? Jakieś relacje, kontakty społeczne, rozmowy, dyskusje, dialogi, pytania, mowa ciała. To jest dla takiego dziecka nie do osiągnięcia. I z czasem rzeczywiście rodzice, szczególnie jak to dziecko zaczyna wchodzić w ten okres dojrzewania, łapią się za głowę i mówią: matko, chyba ma spektrum, chyba ma autyzm, trzeba to konsultować. Natomiast tak naprawdę jest to właśnie wtórny autyzm polegający na tym, że ekrany zniszczyły, zaburzyły funkcjonowanie mózgu. Pamiętajcie, moi drodzy, że telefony, tablety, komputer, wszystkie świecąco grające zabawki, te tak zwane misie szumisie, to wszystko jest szkodliwe. To wszystko niestety bardzo niekorzystnie wpływa na rozwój naszych dzieci. Ale przy okazji tego autyzmu cyfrowego, moi drodzy, zaczyna się u naszych dzieci nasilać manipulacja, czyli takie okłamywanie, kombinowanie, żeby albo z jednej strony ukryć taki faktyczny czas korzystania z ekranów przez dziecko, albo z drugiej strony, żeby powiedzieć: ale ja muszę usiąść do komputera, bo pani w szkole to mi kazała to, tamto, siamto jeszcze zrobić. No to skoro do szkoły, no to przecież mama mówi: no tak, jasne, musisz usiąść do komputera. To z kolei ostatecznie zmniejsza potencjał i rozwój funkcji poznawczych i językowych, doprowadza do zmniejszonej koncentracji, do nasilonej nadpobudliwości. I wyobraźcie sobie, moi drodzy, że wystarczy, że dziecko będzie przy tych ekranach na telefonie 3 godziny i więcej, wtedy będą takie objawy. I teraz 67% dzieci prawie w ciągu dnia, właśnie tych nadużywających ekrany, nie ma, moi drodzy, żadnych albo znikome tylko relacje ze swoimi rodzicami. Bo przychodząc ze szkoły, takie dziecko bierze obiad, talerz do pokoju, siada przed komputerem i oczywiście przed tym komputerem je, czyli nie ma w trakcie obiadu rozmowy, co się tam zadziało, co tam u ciebie i tak dalej, czyli nie ma relacji. Każdy sobie, podkreślam raz jeszcze, rzepkę skrobie. I znowu, moi drodzy, oprócz tego, że mogą nam się pojawiać zafałszowane diagnozy, bo na przykład rodzice zatajają przed specjalistą informacje o wysokich technologiach, że dziecko ich nadużywa, z drugiej strony mamy też informacje o tym, że w ICD-11 mamy przecież nową jednostkę diagnostyczną, czyli uzależnienie od gier, jako uzależnienie behawioralne, czyli takie jak uzależnienie od narkotyków, od alkoholu, i to ma swój kod diagnostyczny, tak? 6C51. Więc bardziej dziecko powinno otrzymać taką diagnozę, a nie spektrum autyzmu. I podkreślam raz jeszcze, sama jednostka pod tytułem
cyfrowy autyzm czy cyfrowe spektrum autyzmu nie funkcjonuje w nomenklaturze klinicznej, natomiast rzeczywiście dziecko przejawia cały szereg właśnie takich cech związanych właśnie ze spektrum autyzmu. Które dzieci, jakie dzieci mają zwiększoną podatność na to, aby właśnie przejawiać cyfrowe spektrum? Przede wszystkim, moi drodzy, te, które są dziećmi o wysokim poziomie lęku, czyli dzieci bardzo wrażliwe, tak? To są także dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. I tutaj nie mylić z dawniej nazywanymi rodzinami patologicznymi, tak? Dlatego, że rodzina dysfunkcyjna to jest ta rodzina, w której nie ma dobrych relacji, w których nie ma więzi międzyludzkich. To jest rodzina, w której się nie spędza po prostu wspólnie czasu. To jest rodzina, w której nie ma wspólnych aktywności w ciągu dnia. Nie raz w tygodniu, w ciągu dnia. Moi drodzy, my jako rodzice powinniśmy znaleźć kilkanaście minut każdego dnia na to, aby poświęcić się, albo inaczej, poświęcić ten czas bezwzględnie tylko dziecku, żeby to był czas mój i dziecka. Najczęściej w dzisiejszej tej przestrzeni, w której właśnie te nasze dzieciaki nadużywają ekranów, sytuacja wygląda w ten sposób, że dziecko wraca ze szkoły, mama trzyma telefon w ręku, mówi, no cześć, jak było w szkole? Dziecko odpowiada, fajnie, a okej. A mama dalej siedzi na Facebooku i sprawdza, czy koleżanka już z Chorwacji wróciła. Więc tu nie ma przestrzeni na relacje. Jakbyśmy się tak zastanowili, moi drodzy, nad tym, ile my czasu spędzamy też w tej przestrzeni wirtualnej, złapalibyśmy się pewnie za głowę, tylko nikt z nas woli tego nie sprawdzać, żeby teoretycznie twierdzić, że nie, ja to w ogóle w tym świecie wirtualnym nie przebywam. Ale chciałam Wam jeszcze tylko, bo chyba tego nie powiedziałam, jeśli chodzi o ten lęk i tą bardzo wysoką wrażliwość, moi drodzy, te nasze dzieci i niestety coraz więcej przypadków takich mamy, nasze dzieci są bardzo mało odporne psychicznie. Oczywiście sam temat odporności psychicznej naszych dzieci to jest zupełnie inny temat na kolejne spotkanie. Natomiast rzeczywiście te dzieci o niższej odporności psychicznej, one są bardziej narażone właśnie na cyfrowy autyzm. Również dzieci, u których występuje kłopot z budowaniem relacji. I znowu, jeżeli dziecko od samego początku nie umiało się bawić, nie potrafiło bawić się z drugim dzieckiem, jako taki 3-4-latek, to dziecko w późniejszym czasie też nie będzie tego potrafiło, bo samodzielnie tych kompetencji nie nabędzie. Z czasem zacznie być nieśmiałe, z czasem zacznie się izolować, dlatego że nie potrafi nawiązywać tych relacji. W konsekwencji dojdzie do impulsywności, buntowniczych zachowań, agresji, a tym samym będzie mega rozregulowanie emocji, czyli brak kontroli nad własnymi emocjami, czyli większa wybuchowość. Dzieci, które mają niską samoocenę, tak? Czyli te dzieci, które często nie wierzą we własne możliwości. Być może te, które ze strony rodziców ciągle słyszały, że wiele rzeczy nie potrafią, że właściwie nic nie robią dobrze, albo tego, że ja zrobię za ciebie, bo zrobię to lepiej, ty tego nie umiesz. Te dzieci, które ciągle miały tylko pokazywane, że ty to jesteś taka fajtłapa i ciągle ponosisz porażkę, albo dzieci, które po prostu nie widzą jakby możliwości w sobie, bo nigdy nie były nagradzane, bo nikt im nie mówił, że są w czymś świetne i dobre, tylko bez przerwy słyszały o tym, w czym są kiepskie. To także dziecko, które będzie szukało zaspokojenia swojej potrzeby uwagi i akceptacji. Oczywiście wszystkie dzieci, które mają niewystarczająco dobrze zbudowany system norm i zasad społecznych, tak, będą narażone na cyfrowy autyzm. Również te, które z jakiegoś powodu, tych powodów może być bardzo dużo, mają niewystarczające kompetencje komunikacyjno-społeczne, a tym samym nie mają satysfakcjonujących relacji rówieśniczych, więc szukają tego w przestrzeni wirtualnej. I oczywiście to jest takie błędne koło, które no niestety nie jest najlepszym rozwiązaniem. W takim razie ja Wam powiedziałam, które dzieci są bardziej podatne na ten autyzm cyfrowy, a teraz chciałabym, żebyśmy powiedzieli sobie, jakie są tak naprawdę tego przyczyny. Przyczyną jest czas. To znaczy, im dłużej dziecko spędza czas przed ekranami, im wcześniej ma dostęp do wysokich technologii, tym bardziej jest narażone i jest większe prawdopodobieństwo, że ten autyzm cyfrowy u nich czy u niego wystąpi. Kolejna kwestia, moi drodzy, to my dorośli, my rodzice.
którzy pozwalamy na dostęp do tych technologii. Zbyt szybko kupujemy komputery, laptopy i telefony naszym dzieciom, albo dla świętego spokoju generalnie dajemy dziecku ten telefon, żeby się na chwilę zrobić sobie coś, albo samemu po prostu też posiedzieć na telefonie. Przyczyną jest też to, że my nie rozbudzamy zainteresowań i hobby w naszych dzieciach, bo trzeba by je wozić na jakieś kółko zainteresowań, bo właściwie ono samo nie wie, czego chce, no i dziecko znów niezrealizowana potrzeba, a więc szuka rozwiązania w wysokich technologiach. Z kolei znowu powtórzę raz jeszcze, ta potrzeba przynależności, jeżeli w domu nie jest zaspokojona, dziecko odczuwa samotność, dziecko czuje się izolowane, bo ono w rodzinę jest niezaangażowane, a więc szuka tej potrzeby w wysokich technologiach. Oczywiście jeżeli dziecko od samego początku ma nieprawidłowe, między innymi, moi drodzy, tą proporcję aktywności fizyczno-sensorycznych, czyli z automatu ma nieprawidłowe wydobywanie się neuroprzekaźników, a więc znowu zakłócenie jakby chemii mózgu doprowadza do tego, że dziecko po prostu zaczyna częściej chodzić, siadać i korzystać z wysokich technologii. W związku z tym my sami też jako rodzice przez takie nieprawidłowe modelowanie zachowań doprowadzamy do tego, że nasze dzieci po prostu zostają uzależnione od ekranów. Na koniec dzisiejszego spotkania dosłownie 2 zdania dotyczące, moi drodzy, cyfrowego autyzmu jako samej diagnozy. Tutaj w kontekście jakby tej oceny i jakby rozróżnienia tego, czy to jest spektrum autyzmu jako zaburzenie neurorozwojowe, czy autyzm cyfrowy, przede wszystkim, moi drodzy, musimy ustalić czas, a więc proporcję. Proporcję taką, która polega na określeniu tego, ile czasu realnie moje dziecko spędza w przestrzeni wirtualnej, a ile czasu spędza na innych aktywnościach. Jeżeli ten pierwszy czas jest zdecydowanie dominujący, to mamy taką czerwoną lampkę pod tytułem uzależnienie, tak? Tutaj oczywiście ważne jest, aby też jakby oceniać adekwatnie do wieku, prawda, naszego dziecka. W kontekście takiej diagnozy musimy ustalić również kompetencje dziecka w zakresie językowych i komunikacyjnych aspektów i społecznych, tego jak dziecko korzysta z niewerbalnych aspektów komunikacji, mowy ciała, wysyłania sygnałów emocjonalnych poprzez mimikę czy gesty, ale także żeby obserwować interakcje naszego dziecka w kontekście realnych kontaktów z drugim dzieckiem. Dopiero wówczas można określić, który to jest ten autyzm, prawda? Tak jak powiedziałam, cyfrowy autyzm to nie jest jednostka kliniczna, ale jednocześnie wtedy będziemy wiedzieć, że jest to uzależnienie behawioralne. I tylko wówczas jesteśmy w stanie to stwierdzić, czy określić właśnie, który z tych spektrum występuje u naszego dziecka. To tyle w kwestii wprowadzenia do tematu. Tak jak Wam obiecałam, na następnym spotkaniu powiemy sobie szczególnie o strategiach, ale także dużo bardziej powiemy sobie o samych smartfonach i dostępie do telefonów. To będzie druga część naszego spotkania. Za dzisiaj bardzo serdecznie Wam dziękuję za uwagę i oczywiście zapraszam na kolejne spotkanie.